I teraz, tak jak Wam mówiłam na tym filmie, troszeczkę tak, ok, że na poprzednim live'ie, że po prostu go trzeba rzucić. Ja już go wyciągam. Sprawdziłam patyczkiem, biszkopt jest po prostu upieprony. Rzucamy go po to, żeby powietrze z niego wyszło i powietrze i para, która jest w nim. Może jeszcze raz nim rzucę. Aleksandro, trzymaj. Trzymaj teraz tak dobrze. Będzie hałas będzie, ale jeszcze raz nim rzucę. Po prostu trzeba z wysokości go rzucić. O! I teraz go tak zostawimy do ostygnięcia, ale nie na tej desce, tylko po prostu musi być na kratce. I teraz Wam pokażę, jak on mi rewelacyjnie wyszedł. Jeszcze Wam zdradzę następny sekret, dlaczego ten biszkopt jest taki dobry. Dlatego, że po prostu my tutaj nie smarowaliśmy i nie zrobiła nam się górka, tylko on jest prosty biszkopt. Zobaczcie, jak wygląda. Prościutki. Adesso portami in altro telefono, faccio la foto. Grazie mille. Ma quello mio? No, mio, quello rosso. Se non lo so dove sta, sul tavolo oppure sulla cosa. Grazie mille. Dopo faccio la foto, poi vi trasmetto. Chodzi mi o to, że po prostu ten biszkopt teraz musimy zostawić do całkowitego ostudzenia i później go po prostu wyciągniemy z formy. I użyjemy noża, takiego jakiegośkolwiek noża, żeby tutaj tak dookoła zrobić i żeby nam odeszło. Ale zobaczcie, jaki równy biszkopt mi wyszedł, idealny. Tak jak Wam mówiłam, ten biszkopt jest bez proszku do pieczenia. To jest prawdziwy biszkopt, sekret babci. Przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ja go nie nagrywałam wcześniej, jakoś nagrywałam inne przepisy, ale jednak zdobyłam ten przepis od mojej mamy, której już nie ma od 2 tygodni, ale powiem Wam, że będę go kontynuować i będę go robić cały czas, na wszystkie okazje. Także tak wygląda ten mój biszkopt. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście na moim kanale. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdego lajka i za każdą właśnie emotinkę w komentarzu. No i jak widzicie, jest ok. Piekłam go w temperaturze 165 stopni na drugiej półce od dołu. Piekarnik był nagrzany tak na 165 stopni w tej temperaturze i funkcja była góra-dół bez termoobiegu. Po 35 minutach sprawdziłam patyczkiem i patyczek był troszkę jeszcze mokrawy, więc poczekałam dokładnie do 40 minut. 40 minut minęło, włożyłam patyczek, był suchy. Co jeszcze ważnego chciałam Wam powiedzieć, takiego ważnego odnośnie tego biszkoptu. To chyba już Wam wszystko powiedziałam. No nie wiem, coś miałam na myśli. Teraz mi nie przychodzi do głowy. No musi całkowicie ostygnąć, tak. I ja jeszcze Wam powiem, że kupiłam sobie w tym roku taką oto formę, którą mogę zmniejszać i zwiększać i będę mogła sobie przeciąć biszkopt tak, jak mi się podoba. I wyjdą mi takie równiutkie te krążki, bo jak nie mamy takiej formy, to nie za bardzo nam wychodzi, ale jak robimy tym taką żyłką, to też może nam wyjść dobrze. A jak tak nie mamy tej żyłki, tylko tak samemu, to jak robiłam poprzednimi razy, to zawsze mi wyszły te krążki takie nierówne. A ja sobie kupiłam tą formę i w tym roku, na koniec roku ją użyję. Potrzebny jest też nam długi nóż, żeby nam dobrze było obcinać, taki specjalny. Ale chciałam Wam jeszcze coś ciekawego powiedzieć, ale nawet nie wiem, co ja Wam chciałam powiedzieć, bo po prostu mi wyleciało. O, zobaczcie, ta forma jest super do robienia krążków do mojego biszkoptu. Dopiero jak on całkowicie ostygnie, to ja go obkroję i wyciągnę, ale to zrobię już jutro,
dlatego że już jest 11:20 i on na pewno będzie mi długo stygł. No tak, chyba... Aha, już wiem, co wam chciałam powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć, że nie możemy za długo piec też tego biszkoptu, więcej niż 40 minut, dlatego że ten biszkopt później będzie bardzo suchy, a jak będzie bardzo suchy, to będzie bardzo nam się kruszył, a my nie chcemy, żeby nam się bardzo kruszył. On musi być taki, jak powinien być. O, sam raz, czyli po 35 minutach sprawdzamy. Jak nasz piekarnik go upiekł, no to wyciągamy z piekarnika, walimy, rzucamy, tak jak ja pokazałam przed chwilą, i nie opada nam, zobaczcie, tylko wychodzi z niego para, która jest w środku i on nam już później nie opadnie. Ja go rzuciłam 2 razy i jest ok. No, o to mi chodzi. A wyjdzie nam taki biszkopt jak tutaj. A później ja go będę jutro robić. Czym go nasączę, to pomyślę, czy zrobię jakiś poncz, czy jakąś wodę z cytryną, czy z czymś tam, to pomyślę jeszcze. Ale tak czy inaczej na ten biszkopt będę kładła kremę z bitej śmietany i serka mascarpone. No i położę owoce. Pokażę wam, jak zrobię. Już nie będę robić live'a, jak robię chyba, tylko wam pokażę, jak już zrobiłam. O, może tak zrobię. Dobrze, trzymajcie się, życzę wam dobrej nocki. Ja się też szykuję do łóżka, bo dzisiaj był intensywny dzień, poprzedni dni też, a ja jeszcze muszę wam dodać tą sałatkę, o której wam mówiłam na live'ie południowym, bo w południe robiłam wam live'a, tam mówiłam wam różne ciekawe rzeczy i mówiłam, że dodam dzisiaj wam sałatki na Sylwestra, więc muszę wam dodać. Trzymajcie się, dobrej nocki, pa!